Serdecznie zapraszam do odcinka 165 Mrocznej Historii pod tytułem Rewolucja, część 9. Armia Szatana. W odcinku 164 opowiedziałem o przebiegu wojny Wandejczyków z armią sekty Jakobinów. W tym odcinku opowiem o porażkach wandejskiej armii i ludobójstwie na ludności cywilnej Wandei. 14 listopada armia Wandejczyków dochodzi do portu Granville, ale chłopi nie mają sprzętu oblężniczego. Wzywają na pomoc Anglików, ale jak można było się spodziewać, Anglicy nie przybywają. Wandejczycy zmuszeni są do powrotu do Wandei, jednakże dziesiątkuje ich głód, zimno, choroby i otaczające ich oddziały sekty Jakobinów. Wandejczycy docierają 10 grudnia do miasta Le Mans, szukając tam schronienia, ale w nocy napadają ich niebiescy. 400 Wandejczyków poświęca się, osłaniając odwrót pozostałych żołnierzy. Armia szatana rozpoczyna rzeź. Ocaleni Wandejczycy są nieludzko mordowani. Żołnierze tną ludzi żywcem na kawałki, żłobią nożami krzyże na skórze. Kobiety są gwałcone, a następnie masakrowane. Rozbita armia wandejska dociera do Loary, pokonując pieszo 170 km w 3 dni. Ale czekają już na nich oddziały sekty. Ostatecznie zaledwie 6000 Wandejczyków dociera do Sewyny. Tutaj 23 grudnia dochodzi do ostatniej bitwy Wielkiej Armii Katolickiej i Królewskiej. Po rozbiciu armii Jezusa armia szatana rozpoczyna polowanie na ludzi, trwające ponad tydzień. Rzeźnik Westerman pisze do konwentu: nie ma już Wandei, umarła pod naszą wolną szablą ze swymi kobietami i dziećmi. Grzebię ją właśnie w bagnach i lasach Sewyny. Rozgniatałem dzieci kopytami końskimi i masakrowałem kobiety, które nie będą już rodzić bandytów. Żaden jeniec nie obciąża mego sumienia. Litość nie jest rewolucyjną sprawą. Proszę zwrócić uwagę, że hasła rzekomych rewolucjonistów pękły jak bańka mydlana. Wolność, równość i braterstwo okazuje się wielkim oszustwem. Nie istnieje żadna wolność, równość i tym bardziej braterstwo, kiedy sataniści walczą o władzę. Podobna sytuacja dzieje się współcześnie w Palestynie. Ludobójstwo na dzieciach, kobietach, starcach i chłopach z Wandei jest nie tylko dokonywane, ale z szatańską wręcz dokładnością planowane. Generał armii szatana Tiro koncentruje 10 dywizji podzielonych na 20 kolumn wokół Wandei, które ruszają naprzeciw siebie, niszcząc wszelki ślad życia po drodze. Tak zwane rozwiązanie kwestii wandejskiej jest niczym innym tylko ludobójstwem, zaplanowanym i wykonanym na zimno przez ludzi oddających hołd szatanowi. Wandea miała zniknąć na zawsze, a jej nazwę z Wandei planowano zmienić na Wąży, pomszczony. Piekielne kolumny generała Tiro wyruszają dokładnie 21 stycznia 1794 roku, w rocznicę śmierci króla Ludwika XVI. Jakobińscy generałowie prześcigają się w okrucieństwach. Tiro wydaje rozkaz: obnoście wszystkich na ostrzach bagnetów, wsie, zagrody, lasy, zagajniki i w ogóle wszystko, co może spłonąć, będzie wydane płomieniom. Generał Grignon dodaje: daję wam rozkaz rzucenia w płomienie wszystkiego, co nadaje się do spalenia i nadziania na ostrza bagnetów, wszystkiego, co napotkacie na swej drodze. 6 lutego sekta jakobińska poprzez konwent przysyła rozkaz do generała Tiro: eksterminować bandytów co do jednego, oto twoje zadanie. Cała Wandea staje w piekielnych płomieniach.
Żołnierze armii szatana tną ludzi na kawałki, wypruwają wnętrzności, rozcinają kobiety w ciąży i obnoszą na bagnetach nienarodzone dzieci. Obcinają narządy płciowe. Żołdacy zabawiają się zabijając dzieci w kołyskach, krojąc je na dwoje jednym ciosem szabli. Tłuszcz ludzki jest zbierany w celu prób jego wykorzystania. Skóra zdzielana z ludzi i garbowana. Diabelscy generałowie Pisi i Moulin szczycili się noszeniem spodni ze skóry Wandejczyków. Piekielnymi kolumnami dowodzili również generałowie Grignon, Cordelier, Lacheny i Cruzat. Grignon, który zarżnął 300 ofiar koło Sourizet, napisał do konwentu: paliłem i ścinałem głowy jak zwykle. Kolejny satanista, Cruzat, zmasakrował w Gounod 200 ofiar, a Lacheny 250 w parku Soubise. Ciała zostały obrabowane i spalone na stosie, a resztki wrzucone do podziemi zamku. Wysłannicy sekty mordują ponad 300 starców i dzieci koło Rochesevieres i palą 3000 snopów zboża i 3000 zwojów wełny. W Chanson ginie 700 osób, które w czasie masakry śpiewały Salve Regina. Bestialstwo ludobójców nie zna granic. W swoich raportach generałowie Cordelier, Grignon i Cruzat piszą: zabijamy ich 2000 dziennie. Wolę podcinać gardła, by oszczędzać naboje. Cały czas poluję. Każdego dnia moi myśliwi przynoszą mi co najmniej 20 głów bandytów, by mi sprawić przyjemność. Ilość zwierzyny jednak się zmniejsza. Proszę zwrócić uwagę na jedną z wypowiedzi generała szatańskiej armii, w której Wandejczyków nazywa zwierzętami. Współcześnie istnieje jedna nacja na świecie mówiąca tak o swoich ofiarach na Bliskim Wschodzie. Atak sił szatana zaczął się dużo wcześniej, już w kwietniu 1413 roku, kiedy w Paryżu doszło do buntu Cabochien pod wodzą księcia Burgundii Jana Nieustraszonego. Rozwścieczone tłumy, podobnie jak w czasie rewolucji francuskiej, mordowały francuskich szlachciców i atakowały Kościół katolicki. Co więcej, 27 kwietnia zdobyły tę samą Bastylię, doprowadzając do ścięcia proboszcza Paryża 13 lipca 1414 roku. Jan Nieustraszony ze swoją satanistyczną świtą próbował również zamordować króla, jednak tamtym razem nie zdołał tego dokonać. Tło historyczne i podobieństwa wydarzeń sugerują, że w obu przypadkach buntu Cabochien i rewolucji francuskiej mamy do czynienia z tą samą nacją spiskowców. Na banbaj.com są wszystkie odcinki Wiatr ze wschodu. Pojawiają się odcinki Wilcze Echa i Wiatr z zachodu. Po wejściu na banbaj.com wystarczy wpisać 2 słowa: zamazane obrazy. Mroczna historia będzie kontynuowana nadal na YouTubie. W przypadku awarii dalsze odcinki i inne playlisty pojawią się na banbaj.com. Ze względu na niewielkie zainteresowanie e-bookiem Trylogia, wszystkie książki będą dostępne tylko w wersji papierowej. Ponieważ produkcją książek zajmuję się osobiście, nakład jest ograniczony. Jeżeli interesuje Was nabycie książek, proszę o kontakt e-mailowy na janbalc@wp.pl. Serdecznie pozdrawiam, Jan Balcewicz. Na tym zakończę odcinek 165, w którym opowiedziałem o ludobójstwie dokonanym przez armię jakobińską. Serdecznie zapraszam do odcinka 166 pod tytułem Rewolucja część 10 Arszenik.